Czołgiem. Na tym filmiku pokażę Wam, jak wykonać cegły do dioramy w skali 1:35. Tutaj możecie zauważyć, jak prezentują się cegły na dioramie. Oprócz cegieł użyłem jeszcze paru innych materiałów, żeby troszkę urozmaicić wygląd całej sceny. Ale cegły tutaj robią największą robotę. Nie ma ich dużo, ale bardzo fajnie oddają klimat scenki. Do wykonania cegieł będzie potrzebna tektura, powinna być dość elastyczna oraz śliska z jednej strony. Przydatne również będą balsy odpowiedniej grubości, z której zrobimy szalunek. Ja postanowiłem pójść na łatwiznę i kupiłem balsę w sklepie artystycznym, żebym później nie musiał ciąć jej na paski. Oczywiście będzie potrzebny nam gips. On jest głównym budulcem. Jak gips, to i woda. Farby w różnych kolorach, takie jakie będziemy uważali, że nam się przydadzą do oddania koloru cegieł. Klej. No i jakieś szpachelki, żeby naszą masę rozprowadzać na szalunkach. No i oczywiście pojemnik, w którym będziemy wszystko mieszali. Tu już widzicie listewki pocięte na odpowiednią długość, tak aby wpasowały się w rozmiar tektury. Następnie listewki będę wklejał w odpowiednich odstępach, aby zachować odpowiednie wymiary naszych cegieł. Grubość listewki to jest 2 mm, to jest idealna grubość, aby oddać cegłę w skali 1:35. Pora zabrać się za klejenie. Nie będę pokazywał wszystkiego, jak po kolei robię, bo to jest bardzo powtarzalny etap, więc tutaj w tym filmiku będzie też sporo cięć. Pokażę różne etapy, ale nie będę pokazywał ich w całości, no bo to jest bez sensu, bo ten film będzie trwał kilka godzin, dlatego używając magii montażu pokażę tylko fragmenty wycięte jakieś z procesu produkcji, żeby to nie było za długie i żeby za bardzo nie zanudzać. Teraz przyklejam pierwszą listewkę, bardzo ważne, aby ją dość dobrze docisnąć i wyczyścić tu przy pomocy wykałaczki klej, który wycieknie spod tej listewki, który się wyciśnie. Następnie przygotowuję dystansery odpowiedniej szerokości, żeby przygotować miejsce na kolejną listewkę, żeby nie musieć za każdym razem linijką odmierzać, tylko po prostu wkładam sobie te dystansery, przykładam posmarowaną klejem kolejną listewkę, dociskam i w sumie jest gotowe. Później tylko będę musiał sprawdzić na środku, czy jest odpowiedni odstęp między listewkami, żeby te cegły nie były zbyt pofalowane. One i tak nie wyjdą idealnie równe, ale w miarę zachowają swoje wymiary, także myślę, że one bardzo fajnie będą się potem prezentowały na dioramie. Tutaj znowu wykałaczką musiałem wytrzeć nadmiar kleju. On będzie wyciekał w paru miejscach, więc albo wykałaczką, albo tutaj jakimś kawałkiem balsy usuwam nadmiar, żeby to później nie przeszkadzało nam w odlewaniu cegiełek, w ich kształcie i w tym, jak one będą wyglądały. Jak już klej troszkę chwycił, biorę sobie dystanser, jeden, drugi i sprawdzam nimi odległość między listewkami mniej więcej na środku, żeby miał pewność, że wszędzie odstępy są w miarę zgodne z wymiarami. I tutaj kolejna listewka w taki sam sposób, dystansery, dociskam, usuwam nadmiar kleju i po chwili będę dystanserami sprawdzał sobie odstęp między listewkami. No i tak wiele razy, aż okleję całą kartkę, tak? Tutaj znowu te dystansery, tak jak wspominałem, przesuwam sobie je, żeby porozszerzać, jeśli jest taka potrzeba. No i tutaj magią montażu przeskoczyliśmy o parę listewek do przodu i w kółko to samo, tak? To nie będę wszystkiego pokazywał, to jest wszystko przyspieszone chyba 6-krotnie, żeby Was po prostu nie zanudzać. I znowu to samo, usuwam klej, czy wykałaczką, czy jakimś kawałkiem balsy, żeby później na cegłach to się po prostu nie odbijało, jak to będzie
robione. Tu sobie wymyśliłem, że zrobiłem sobie taki jeden dystanser ruchomy, tam to zostawiłem 2, a tu sobie zrobiłem taki, nie wiem, nazwijmy go wagonik. I ten wagonik sobie po tej szynie przesuwam, dzięki czemu tamten dystanser zostaje w miejscu, a tym po prostu przesuwam i ustawiam odstępy. Tak wygląda już gotowa podstawka. W środku są jeszcze jakieś farfocle, pozostałości kleju, jakieś opiłki, warto je usunąć, żeby nam się to w cegły potem nie powbijało. Tu na dole jest taki pasek, użyję tego do zrobienia potłuczonego tynku. Tu w paru miejscach na podstawce już to zrobiłem, dzięki czemu scenka będzie dużo ciekawiej wyglądała. Teraz przygotowuję sobie kolor. To po prostu do wody dałem farby w takim kolorze, jaki mi się wydawał, że mógłby pasować do cegieł. No i mieszam to z gipsem. Gips ma to do siebie, że jest biały i on tą farbę będzie rozjaśniał, więc ta farba będzie troszkę inaczej wyglądała po rozrobieniu. Z każdą dodatkową łyżką gipsu ta farba robi się coraz bardziej taka jaśniejsza, ale to myślę nie robi żadnego problemu. I tak później będę dawał też inne kolory i będę urozmaicał te cegły. Nadszedł czas na robienie cegieł. Tutaj skupiłem się tylko na 3 liniach, bo chcę zrobić cegły w różnych kolorach, także nie smaruję całej podstawki tą moją przygotowaną masą, tylko właśnie 3 linie, żeby cegły miały różne kolory. Teraz zmiana koloru na jakiś troszkę ciemniejszy, dałem troszkę takiej ciemnej rdzy, żeby taki bardziej brązowy był ten kolor. Dorabiam trochę szpachli, bo za mało miałem przygotowanej. No i można działać dalej. Tutaj się nie martwię tym, że najeżdżam na ten poprzedni pasek. Później tak to będę czyścił gąbką zmoczoną wodą, więc tutaj nie ma co się za bardzo przejmować tym. Poza tym cegły i tak mogą mieć troszkę różne odcienie, mogą być pobrudzone. Tutaj nie ma co się bawić w jakieś takie super dokładne prace, jeśli chodzi o estetykę. Tak jak wspomniałem przed chwilą, gąbka zwilżona wodą i usuwam nadmiar gipsu, który pozostał na brzegach tej mojej formy, dzięki czemu troszkę oczyszczę te cegły z góry, żeby każda w miarę miała swój kolor. One i tak trochę będą przybrudzone kolejnymi warstwami, ale to nie ma znaczenia, bo to będą cegły użyte do ruin, leżące gdzieś na ulicy, także tutaj nie ma to się bawić w jakąś taką super dokładność. No i forma oczyszczona, teraz muszę poczekać aż to wyschnie i potem będę mógł zająć się cięciem tych cegieł. Cegły już wyschły, są strasznie jasne, ale to nie jest problem, bo po prostu one są zakurzone od góry. Jak je potniemy, to będzie dużo lepiej wyglądało. Nadszedł etap cięcia. Jako pierwszy odcinam panel, gdzie jest gips, z którego zrobię potłuczony tynk. Następnie z jednej strony odcinam cienki pasek, który wcześniej przyklejam, a tego nie pokazałem. To jest pasek balsy, który posłużył mi jako zakończenie brzegów mojej ramki, żeby po prostu gips nie wyciekł gdzieś na boki. Następnie odmierzam sobie odpowiedni rozmiar, żeby dociąć cegłę, żeby po prostu trzymała skalę. Tutaj wymiar, jakiego użyłem, to jest 7,5 mm. Powinno być 7,1, ale muszę wziąć pod uwagę też to, że nóż ma swoją grubość, ostrze noża, oraz to, że to się będzie wykruszało trochę, także dałem sobie z lekkim naddatkiem. Jak widzicie, opornie to idzie, trzeba wiele razy nożem przeciągnąć, ale już po chwili wykluwają nam się małe cegły i będziemy mogli ich użyć na naszej dioramie. Dzięki temu, że tektura z jednej strony jest śliska, cegły bardzo ładnie odchodzą od formy. Tutaj widać różnorodność w kolorze cegieł. Jak widzicie, jest kilka różnych kolorów i o to chodziło. Postanowiłem, że zmienię nóż na inny. Tamten skalpel Olfo jest dobry, ale nie do takiej pracy. Strasznie niewygodnie się go trzyma. Ten klasyczny nóż do cięcia jest dużo lepszy do takiej pracy. Można użyć więcej siły
a i przy okazji ręka mniej boli i się odciski nie robią. Cegły te raczej nie będą się nadawały do budowy muru, to są raczej cegły do robienia jakichś ruin. Z tego względu, że one się kruszą w momencie cięcia. To nie są takie idealne cegły budowlane, tylko takie cegły typowe do robienia ruin. Filmik jest przyspieszony, ale jak widać całkiem sprawnie to idzie. No trzeba troszkę czasu poświęcić, tak? No ale to jest modelarstwo, to nie są wyścigi, to zawsze trzeba troszkę pracy włożyć, bo tak naprawdę nie jest ważna droga do celu, tylko to jaki będzie cel, jaki efekt na końcu osiągniemy, a mi się wydaje, że całkiem spoko te cegły wyszły i wyjdą, za chwilkę zresztą zobaczycie jak na taki sposób. A jakie właściwie wymiary mają moje cegły? Kolorem czarnym opisałem wymiary prawdziwej cegły, czerwonym skala 1:35, a kolorem seletynowym takie jakich ja użyłem do swoich miniatur. Tutaj postanowiłem troszkę zmoczyć te cegły, bo chciałem zobaczyć, czy przy namoczeniu nie będą się aż tak kruszyły przy cięciu, ale to niestety nie miało zbyt dużego znaczenia. Także czy będziemy moczyli, czy nie, raczej tutaj nie będzie większego wpływu na kruszenie się tych cegieł. Na niektórych fragmentach widać jak nożem przeciągam dosłownie kilka razy, a na niektórych dużo więcej. To z tego względu, że po prostu próbuję manipulować siłą nacisku, żeby zobaczyć, czy jak mocno naciskam, to bardziej się kruszą cegły, czy mniej. Dlatego tak to wygląda, że raz jest 2-3 ruchy, a raz jest 20 ruchów. Teraz wspomniany wcześniej panel, na którym jest pokruszony tynk. Jak widzicie, wyciągając go już się od razu łamie, bardzo dobrze i o to chodzi. Następnie będę zamykał to w worku i będę tłukł to młotkiem. Tego po prostu użyję jako takiej posypki do mojej dioramy, żeby, tak jak wspomniałem wcześniej, troszkę urozmaicić jej wygląd. No i wielki finał. Tutaj jest pył, jakieś ścinki cegieł, które zostały mi po cięciu cegieł. Tutaj jest ten pokruszony tynk. A tutaj są cegły. Tych cegieł wyszło około 750 mniej więcej. Tutaj są jakby dwa rodzaje cegieł. Te po lewej posmarowałem lakierem matowym, a po prawej są prosto z pudełka. Jeśli chcecie uzyskać troszkę inny odcień, to myślę, że lakier może w tym pomóc.